Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o pieniądzach Winstona Churchilla. Brytyjski premier, gdy zaczęła się wojna, był przysłowiowym bankrutem, a gdy wojna uległa zakończeniu, stał się bogatym człowiekiem. Dowiecie się, w jaki sposób Winston Churchill tego dokonał. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Gdy zaczynała się wojna, Churchill, pomimo odziedziczonego po ojcu spadku, był przysłowiowym bankrutem. Gdy wojna się kończyła, zarobił spore pieniądze i zyskał szansę na zarobienie kolejnych. Jak tego Winston Churchill dokonał? Jego droga do finansowego sukcesu była długa i okupiona wieloma bolesnymi doświadczeniami. Zacznijmy od tego, że w końcu XIX wieku Winston Churchill odziedziczył po swoim zmarłym ojcu, Randolphie Churchillu, całkiem sporą fortunę. Był to majątek równy 66 000 funtów przy długach wynoszących 12 758 funtów. Na czysto więc dawało to rodzinie Churchillów 54 237 funtów. Randolph Churchill zarobił te pieniądze nie z ministerialnej posady kanclerza skarbu, którym był przez wiele lat, ale trafnie inwestując swoje pieniądze. Zanim to się stało, dokonał złego posunięcia. Otóż Randolph Churchill kupił kilka działek w Transwaalu w południowej Afryce, licząc na to, że odkryje na nich złoża złota i w ten sposób zarobi pieniądze. Ale tak się nie stało, bo złota na nich nie znalazł. Po tym doświadczeniu Randolph Churchill postanowił zainwestować 1250 funtów, kupując od Alfreda Bate'a, eksperta górniczego związanego z Rothschildami, 5000 akcji jego firmy wydobywczej Deep Levels. Dość szybko cena tych akcji poszybowała w górę i to ponad 100-krotnie. To właśnie pieniądze z tych akcji stały się głównym źródłem majątku, jaki Randolph Churchill pozostawił po śmierci żonie i swoim 2 synom, Winstonowi i Jackowi. 1/3 z tych pieniędzy przypadła przyszłemu premierowi Wielkiej Brytanii. Po śmierci ojca Winston Churchill zmuszony był jednak sam zarządzać odziedziczonymi po nim pieniędzmi, co wychodziło mu całkiem nieźle. Do tego jeszcze zarabiał spore pieniądze jako korespondent wojenny, pisząc do brytyjskich gazet ciekawe relacje z różnych wojen kolonialnych, jakie toczyły się wówczas w Afryce. Oprócz tego po swojej prababce Winston Churchill odziedziczył majątek ziemski w Irlandii. Mogło się wówczas wydawać, że cały ten odziedziczony majątek Winston Churchill zdoła jeszcze pomnożyć, ale tak się nie stało z jednego zasadniczego powodu. Otóż przyszły brytyjski premier był nałogowym hazardzistą, tracącym w kasynach fortuny. W efekcie tego w ciągu zaledwie 10 lat stracił odziedziczony po ojcu spadek, jak również samodzielnie zarobione pieniądze. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Winston Churchill, mając prawie 50 lat i 4 dzieci na utrzymaniu, miał ogromne długi i stracił kredytową wiarygodność. Można więc powiedzieć, że był wówczas przysłowiowym bankrutem. Gdy 10 maja 1940 roku Winston Churchill obejmował funkcję premiera Wielkiej Brytanii, jego sytuacja finansowa niewiele się poprawiła. Co prawda jego pensja wzrosła o prawie 100% do 10 000 funtów rocznie, ale i tak 90% z tej sumy pochłaniały podatki, a reszta nie starczała nawet na zapłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej przez niego
pożyczek. Można więc powiedzieć, że sytuacja finansowa Churchilla była wtedy wręcz dramatyczna. Churchill poprosił wtedy swojego przyjaciela, Brendona Brackena, szefa tygodnika The Economist, aby załatwił mu kolejną pożyczkę potrzebną na zapłatę związaną z przekroczeniem limitu konta bankowego w wysokości 5600 funtów. Bracken udał się wtedy do Henry'ego Strakosza, znanego brytyjskiego bankiera, który dorobił się na złocie w południowej Afryce. Ten zaczął zastanawiać się, co ma w takiej sytuacji zrobić. I w końcu skalkulował, że Churchill to jedyny w Europie człowiek, który może się postawić Hitlerowi. I taka pożyczka może być dobrą inwestycją. Strakosz pożyczył więc Churchillowi pieniądze, wypisując czek na ponad 5000 funtów. Tyle tylko, że ten czek figurował na Brackena, który dopiero potem miał przekazać te pieniądze Churchillowi. Cała sprawa była wielką tajemnicą i nie wiedzieli o niej nawet prawnicy brytyjskiego premiera. Churchill obawiał się tego, że gdyby wyszła na jaw, zaszkodziłoby to jego politycznemu wizerunkowi. W ten właśnie sposób bankier Strakosz uratował Churchilla przed niechybnym bankructwem. Co ciekawe, gdy Strakosz 3 lata później zmarł, w swoim testamencie sporządzonym jeszcze przed śmiercią umorzył Churchillowi większość długów i zostawił mu jeszcze w prezencie 20 000 funtów. Do końca nie wiadomo, dlaczego Strakosz tak postąpił. Jednak pomimo tego brytyjski premier dalej miał problemy ze spłatą swoich długów. Do tego jego rząd, aby finansować prowadzoną wojnę, podniósł próg podatku dochodowego aż do 97,5%. Churchill wpadł wówczas na pomysł, aby opublikować swoje wojenne przemówienia. We must now devote all our strength and resources to the completion of our task, both at home and abroad. Wydane przez oficynę Into Battle przemówienia Churchilla szybko stały się hitem po obu stronach Atlantyku, a brytyjski premier nieźle na tym zarobił. Tyle tylko, że wpadł w próg podatkowy owych 97,5% i mogło mu zostać jedynie 2,5% z tego, co zarobił. Churchill postanowił więc poszukać innego rozwiązania, które byłoby dla niego bardziej korzystne. Ekspert podatkowy Anthony Moore doradził mu, aby część dochodów z wydanych przemówień wojennych przepisał na swojego syna Randolpha, który zarabiał mniej niż on. Jednak Churchill miał wątpliwości, czy jako premier Wielkiej Brytanii powinien tak postąpić. Zdecydował się więc na spór z Urzędem Skarbowym. Po wielu miesiącach prawnicy premiera wygrali spór z brytyjską skarbówką i Churchill nie musiał już płacić podatku dochodowego w wysokości 97,5%. Przy tej okazji Churchill dowiedział się, że brytyjskie urzędy skarbowe uznają za niepodlegający opodatkowaniu dochód ze sprzedaży praw do ekranizacji książek. I brytyjski premier postanowił z tej możliwości skorzystać. Nawiązał kontakt z brytyjskim reżyserem Alexandrem Kordą, który razem z amerykańską wytwórnią filmową Metro-Goldwyn-Mayer postanowili zekranizować książkę Churchilla zatytułowaną Marlborough, His Life and Times. Brendan Bracken, prowadzący rozmowy w tej sprawie z Kordą, podbił stawkę dla Churchilla o 20%, ale w rezultacie tego te rozmowy zostały zerwane. I wtedy u Churchilla pojawił się kolejny oferent chcący zekranizować jego książkę. Był nim Filippo del Giudice, właściciel firmy producenckiej Two Cities, który zaproponował mu ponad dwukrotnie wyższą stawkę, czyli 50 000 funtów.
z czego 30 000 funtów miało zostać wypłacone Churchillowi zaraz po podpisaniu umowy. I brytyjski premier przystał na tę ofertę. Poprosił jedynie swojego przyjaciela Brendona Brackena, aby zadbał o tajemnicę całej transakcji, obawiając się tego, że mogłaby ona zaszkodzić jego politycznemu wizerunkowi. I Bracken zrobił wszystko, aby utrzymać całkowitą blokadę informacji w tej sprawie. Ale Churchill potrzebował jeszcze większych pieniędzy. Za pośrednictwem Brackena zaproponował Aleksandrowi Cordzie zakup prawa do ekranizacji swojej kolejnej książki za kolejne 50 000 funtów. I Corda tę propozycję zaakceptował. Dzięki temu brytyjski premier jeszcze przed zakończeniem wojny miał na swoim koncie 100 000 funtów. Na pewno w osiągnięciu tego sukcesu sprzyjała Churchillowi istniejąca sytuacja. W lecie 1944 roku, po wylądowaniu aliantów w Normandii, wojna wydawała się zmierzać do końca. Zwycięstwo aliantów było już kwestią czasu i było jasne, że brytyjski premier będzie ojcem tego zwycięstwa. Wydawanie i ekranizowanie książek Churchilla było dla wydawców łakomym kąskiem, ponieważ oni sami mogli na tym dobrze zarobić. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. Jednak prawdziwe finansowe żniwa zaczęły się dla Churchilla dopiero po zakończeniu działań wojennych, gdy sprzedał prawa do swoich wspomnień. Negocjacje w tej sprawie ostatecznie zakończyły się dopiero w 1947 roku, kiedy sfinalizowano umowę w tej sprawie, a Churchill zainkasował z tego tytułu zaliczki od różnych wydawnictw w łącznej wysokości 600 000 funtów, co dzisiaj stanowiłoby jakieś 21 milionów funtów. Była to rekordowa zaliczka dla autora w branży wydawniczej. To ostatecznie przypieczętowało finansowy sukces Churchilla. Gdy w 1965 roku brytyjski premier zmarł, jego oszczędności oszacowano na 400 000 funtów. Ale brytyjska skarbówka, z którą Churchill wcześniej toczył zawzięte podatkowe boje, zabrała z tego aż 65%, pozostawiając rodzinie jedynie 35%. W moim następnym filmie opowiem Państwu o planie polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który mógł powstrzymać Hitlera i zapobiec wybuchowi wojny w Europie. Dowiecie się, na czym ten plan polegał i dlaczego się nie udało go zrealizować. Ten film zatytułowałem Jak Józef Beck chciał zapobiec agresji Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.